Dzień dobry w kolejnym odcinku Medical Talks. Dzisiaj tematem będzie osteointegracja, więc ze mną dwie cudowne panie doktor. Zacznę od mojej lewej, bo jak to dzisiaj było powiedziane, albo jesteś widoczna, jak było to pani doktor? Lepiej widoczna, widocznie lepsza. Tak to Zobaczymy, było. zobaczymy. Słuchajcie, pani doktor Agnieszka Wnuk-Skardacione z Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz doktor Karolina Siwicka, Paley European Institute, którą wszyscy znają. Nagrywaliśmy już jeden odcinek, zachęcamy do obejrzenia. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dziewczyny, dzisiaj będzie o temacie, który myślę, że u doktora Agnieszki bardzo jest widoczny. Będzie o amputacji. Jesteśmy w kwietniu, będziemy oglądać to, mam nadzieję, w różnych miesiącach. Kwiecień jest miesiącem świadomości amputacji i od tego myślę, że chciałabym zacząć. I chciałabym zapytać o to, czy jest tego dużo w Polsce? Czy macie dużo wyzwań w tym temacie? Bo wy opiekujecie się nie tylko pacjentami, którzy są już daleko w tej podróży, są też na początku. Więc gdybyśmy w ogóle na początek tak sobie nakreśliły tą sytuację, jak wygląda dzisiaj Polska właśnie w tym obszarze, nazwijmy to, amputacji. Nie wiem, czy w ogóle tak możemy mówić, że to jest jakiś... No właśnie. Jak najbardziej. Dalej nie wyglądamy dobrze na arenie światowej. Te statystyki dalej rzucają się w oczy, może tak powiem. Czyli dalej to jest raportowane około 10-12 tysięcy amputacji rocznie. Czyli mamy 10-12 tysięcy około takich pacjentów po utracie kończyny rok w rok. My jako centrum, które się specjalizuje w pomocy właśnie osobom po amputacji, widzimy ich coraz więcej niestety. Tych pacjentów przybywa u nas jakby też właśnie z takiej potrzeby. Więc ten miesiąc świadomości jest zaczerpnięty z idei, która w ogóle jakby króluje w Stanach Zjednoczonych od 2012 roku. Została tutaj przez nasze centrum zaadaptowana na arenę polską już od 4 lat i jakby ten kwiecień właśnie ma służyć temu, żeby te osoby po amputacji były widoczne, żeby też pojawiały się aktywności, wydarzenia, które są dedykowane tylko tej właśnie grupie pacjentów. Mhm. Skoro mówimy, że aż tyle osób rok do roku trafia do was, czy możesz jakoś rozróżnić to, jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o wiek? Chciałabym sobie wyobrazić takiego średniostatystycznego pacjenta. No i super. I teraz bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że w głowie większości osób pojawia się młoda osoba po wypadku, Tak. która straci Mam jeszcze kończynę. drugi typ, to będzie bliżej doktor Karoliny. Okej. Więc statystyczną, najczęściej widzianą osobą w centrum rehabilitacji, znowu w biegu w Krakowie po amputacji, jest osoba starsza, czyli to jest po 60 roku życia już na pewno. To jakby jest i później, ale jakby zaczynając od tego momentu, która utraciła kończynę w wyniku powikłania leczenia stopy cukrzycowej, nieleczonej, nieustabilizowanej cukrzycy. No Lub właśnie. I to jest, naczyniowych. tak, i to jest ten mój drugi rodzaj pacjenta. I pani doktor Karolino, ym, jak my plasujemy się w Polsce w temacie tej stopy cukrzycowej? Bo z tego, co czytałam, wiem, że na świecie nie wygląda to tak źle, że da się ratować stopę. A tutaj słyszę, że mamy coraz więcej takich pacjentów. Mamy coraz więcej metod ratowania, mamy coraz więcej skutecznych metod, gdzie możemy zachować kończynę, ale myślę, że w Polsce brakuje troszeczkę wielodyscyplinarnych ośrodków opieki nad takim pacjentem. W związku z tym pacjent często wędruje po różnych ośrodkach, nie ma kompleksowej opieki nad nim i często właśnie mimo wszystko dochodzi do amputacji, nawet tam, gdzie wcześniej potencjalnie można by było jeszcze tą kończynę uratować. Mamy epidemię cukrzycy, mamy epidemię chorób metabolicznych, które nie są wystarczająco wcześnie diagnozowane. W związku z tym pacjent nie wystarczająco... Czasami dopiero pacjent po tym, jak odkrywa, że ma stopę cukrzycową, dowiaduje się, że w ogóle ma cukrzycę. Więc coraz częściej widzimy właśnie powikłania ze względu na to, że mamy coraz większą ilość rozpoznanych cukrzyc w Polsce. To ja mam teraz takie pytanie. Co oznacza multidyscyplinarne czy interdyscyplinarne podejście czy ośrodek? Kogo ja potrzebuję do Pacjent takiego leczenia? ze stopą cukrzycową jest pacjentem,
kompleksowym, tak? Ma nie tylko problem z samą cukrzycą, czyli potrzebuje lekarza ogólnego, czy często lekarza endokrynologa, często specjalistę właśnie diabetologii. Potrzebuje dietetyka, potrzebuje bardzo często też opieki psychologicznej, bo nie spodziewa się, co go czeka. Potrzebuje to bardzo często też cukrzyca nie jest osobną, jedyną chorobą u takiego pacjenta. Też występują powikłania naczyniowe, więc chirurg naczyniowy, diagnostyka przez chirurga naczyniowego wchodzi w grę, a czasami też właśnie jest potrzebny i ortopeda, bo dochodzi do rozległych infekcji, zakażeń w obrębie kości. Nie tylko są to rany powierzchowne, ale właśnie też są infekcje głębokie. Są deformacje stopy, które wymagają leczenia korekcyjnego, bo samo wyleczenie jakiejś drobnej rany nie wystarczy. Często jeśli się tej stopy nie zrekonstruuje i nie odtworzy pacjentowi dobrej platformy do tego, żeby mógł z powrotem chodzić. Więc rzeczywiście ta opieka potrzebuje wielu poziomów i koordynacji. Potrzebna jest też pielęgniarka wyspecjalizowana w ranach, w stopach cukrzycowych i jest... Fizjoterapeuta. Czekaj. Zaraz dojdzie. Tak, ale to rzeczywiście dziewczyny pokazuje złożoność tego całego procesu. Mhm. Mogę skończyć? Proszę, ale nie zapominaj o fizjoterapeuty. Nie. Na końcu tych stonogi. Tak, na końcu stonogi, bo jak powiem najważniejsze, a potem dalej będę kończyć stonogi. I słuchajcie, tego nie wytniemy. Tego nie wytniemy. Tak, No i dobra. fizjoterapeuci. Tak. Też jest potrzebne zaopatrzenie ortotyczne, odpowiednie odciążanie tej stopy, specjalistyczne zaopatrzenie, zaopatrzenie w specjalistyczne obuwie albo ortezy. No i najważniejsza w tym wszystkim jest stała opieka zespołu fizjoterapeutycznego, który w zasadzie prowadzi tego pacjenta od samego początku. Ja jeszcze ciągle zostanę przy doktor Karolinie. Czy z perspektywy chirurga taka amputacja to jest taka trochę medyczna porażka? Czy to jest dbałość o to, żeby zachować funkcję tą, która jest potrzebna albo która została do uratowania? Jak wy myślicie o tym? Bo dla nas, dla pacjentów, amputacja to takie trochę już konieczność. I myślę, że doktor Agnieszka widzi takie sytuacje. A wy jako lekarze? To wszystko chyba zależy, czym lekarz się zajmuje. Często dla chirurga naczyniowego konieczność amputacji jest pewną porażką leczenia dotychczasowego u pacjenta. Dla ortopedy, który się zajmuje głównie traumatologią na przykład, jest to też amputacja może sprawiać wrażenie porażki, no bo nie udało się zachować kończyny, która uległa urazowi. Chirurg rekonstrukcyjny, który zajmuje się próbą przywracania funkcji u pacjenta, próbą ratowania jakiejkolwiek funkcji z pozostałej jeszcze funkcjonalnej kończyny, musi zmierzyć się z decyzją, czy kontynuujemy uporczywą rekonstrukcję u pacjenta, czy ten pacjent czasami już jest tak zmęczony tym leczeniem rekonstrukcyjnym, że mimo, że są nadal metody rekonstrukcji, to już decyduje się, żeby zaprzestać leczenia. Ale też są pacjenci, którzy na przykład w wyniku wielokrotnych rekonstrukcji, w wyniku wcześniejszych urazów mają silne bóle neuropatyczne, z którymi nie potrafią żyć i proszą o usunięcie kończyny, która jest bardzo bolesna. Usunięcie kończyny, z której ciągle gdzieś tam, w której ciągle otwierają się ropne rany i tak dalej, i tak dalej. Więc no, wszystko zależy od tego, czym się na co dzień zajmujemy. Mamy inną perspektywę. Dla mnie, jako chirurga rekonstrukcyjnego, najważniejsze jest przywracanie funkcji. W związku z tym, jeśli uważam, że jeśli pacjent przychodzi i mówi, że już jest zmęczony wielokrotnymi rekonstrukcjami i możemy zdecydować o przywróceniu mu funkcji w inny sposób, to amputacja nie musi być porażką. Doktor Agnieszko, no to jesteśmy po amputacji. Zaczynamy nowe życie. Na początku, tak mi się wydaje, trochę trudniejsze,
potem mam nadzieję, że dużo łatwiejsze. Czy jest jakiś pakiet wiedzy, którą, w którą wy wyposażacie takiego pacjenta, który budzi się w szpitalu, czy potem trafia w wasze ręce? Jak to wygląda w polskiej rzeczywistości, czy i w polskim systemie? Ostatnio moja koleżanka z fundacji, która jest sama osobą po amputacji, użyła takiego sformułowania, że amputacja to nie jest coś, czego życzymy sobie na święta. Mhm. I to prawda. Jakby pacjent po amputacji znajduje się w takiej sytuacji, w której nigdy nie chciałby być. Cokolwiek by to nie było, jakby jest to nowa rzeczywistość, w której musi się odnaleźć. Mhm. Po pierwsze, jest to strata, jak każda inna, jak strata kogoś bliskiego. To się już, że tak powiem, nie zwróci, więc trzeba to obżałować. Trzeba sobie dać na to też przestrzeń, czas i miejsce. Chciałabym od tego zacząć, bo to jakby ten aspekt psychologiczny niezaopatrzony, Mhm. niezaopiekowany będzie nam potem wpływał chociażby na rehabilitację już, na takich prostych rzeczach. Pacjent po amputacji jest w szoku związany z tą sytuacją, więc w ogóle pierwszy okres, kiedy on jest też w szpitalu, to jest bardzo trudny czas na przekazywanie informacji. Mhm. To nie złoszczy się na szpitale, nie złoszczy się na lekarzy, nie złoszczy się na osoby, które pracują w tym bezpośrednim kontakcie z pacjentem po amputacji, że oni nie przekazują tych informacji, bo wielokrotnie myślę, że przekazują. Ale pacjent nie jest w tym momencie, w którym jest w stanie to przyjąć. Nie pamięta tego, ma inne priorytety w tym momencie. Więc myślę, że podstawową informacją i rzeczą, którą w szpitalu pacjent powinien otrzymać, to miejsce, do którego powinien się zgłosić. Hmm. Ze szpitala powinien wyjść z podstawowymi umiejętnościami, takimi jakie fizjoterapeuta powinien mu zapewnić, czyli umiejętność, jak funkcjonować w domu. Przesiąść, czyli transfer z łóżka na wózek pewnie na początku. No wiadomo, pionizacja, poruszanie się o kulach, jeżeli jest taka możliwość. No, musi zostać wyposażony w takie najprostsze rzeczy, jak poradzić sobie w przestrzeni domowej. I to jest też często właśnie to pytanie od rodzin. Jak mamy sobie teraz poradzić z takim pacjentem w domu? Więc myślę, że szpital jest tym miejscem. No i oczywiście jakby do tego, czego szpital jest, czyli zaopatrzenie lekami, co zrobić, jeżeli pojawią się jakiekolwiek niepożądane dalsze efekty, no od tego jest szpital. Natomiast pacjent powinien wyjść z taką informacją, gdzie dalej mam się zwrócić po dalszą pomoc. I tym miejscem jesteśmy my, chociażby nawet nasza fundacja, która daje nam pakiet, gdzie proceduralnie się wybrać, czyli jakie potrzebuję dokumenty do tego, żeby starać się o wszystkiego rodzaju świadczenia. Jaką mogę dostać z Narodowego Funduszu Zdrowia? Jakiej pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia nie dostanę, więc gdzie szukać pomocy dodatkowej, dodatkowego finansowania, jakie są inne miejsca? Gdzie mogę otrzymać pomoc psychologiczną, jakie wsparcie? Czy będę musiał jeździć na wizytę, czy mogę to zrobić online? Co zrobić z kikutem? Jak go zaopatrzyć? Jak go pielęgnować? Kiedy mogę zacząć rehabilitację? Kiedy mogę zacząć ćwiczyć? Kiedy myśleć o protezie? O jakiej protezie powinienem myśleć? Z kim mam na ten temat porozmawiać? Wow, straciłem kończynę, straciłem być może też pracę, będę się musiał przekwalifikować, być może będę musiał szukać nowej profesji. To są wszystkie te rzeczy, w których my wyposażamy pacjentów. To kiedy czas na tą żałobę? Ile to trwa? Ha, bardzo różnie. To trwa tyle, ile trzeba i to jest proces, który nam się tak płynnie zaczyna tutaj, że tak powiem, w tą rehabilitację wplatać. Czasem musimy zrobić przerwę. Czasem w rehabilitacji musimy zrobić przerwę, bo pacjent jest w tak złym stanie psychicznym, że nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Teraz jest czas właśnie to, żeby to opłakać, żeby być smutnym, żeby przeleżeć trochę w łóżku, żeby trochę to przecierpieć Mhm. i dopiero potem ruszamy dalej. A czasem pacjenci mają właśnie taki wolny start, czyli bardzo, bardzo, bardzo długo to trwa, ale jak odpalą, to idziemy. A czasem odpalają za szybko. Czyli jest taka grupa pacjentów, którzy, ja nazywam tych pacjentów tacy od zera do bohatera. Nic się nie stało, to tylko noga. Jakby nie ma problemu. Wyparcie. Wyparcie. I to jest jakby, mam teraz lepsze życie, bo nie mam nogi. Ja te rzeczy słyszę, ale już wiem, bo już tego trochę przerobiłam, że ten pacjent wróci. Jakby z tą żałobą to do niego wróci. Więc po co od razu to zamiatać? Po co udawać? Po co wypierać właśnie, że no teraz jest źle, ale będzie lepiej. U nas w klinice mamy psychologa i mamy taką pomoc. A czy u was w fundacji też jest specjalista, który zajmuje się waszymi pacjentami? Psychotraumatolożka jest, czyli jest specjalny psycholog z taką właśnie dziedziną jeszcze dodatkowo z psychotraumatologii. Pani doktor, mam takie pytanie. Oczywiście z obserwacji, nie z doświadczenia, ale który ból jest silniejszy? Taki ból fantomowy, czy taki fizyczny rzeczywiście po operacji? Można to jakkolwiek porównać?
Myślę, że taki ból pourazowy, pooperacyjny jest jednym z najłatwiejszych bólów do skontrolowania u pacjenta po amputacji. Dosyć łatwy jest do skontrolowania lekami przeciwbólowymi, czy też właśnie różnymi zabiegami fizykoterapeutycznymi, fizjoterapią, terapiami psychologicznymi, no i różnymi innymi narzędziami. Natomiast bóle, jest to ból przemijający. Natomiast ból fantomowy jest bólem kończyny, której nie ma, czyli jest bólem generowanym w centralnym ośrodku nerwowym. Czyli bardzo trudno znaleźć jakikolwiek sposób na skontrolowanie takiego bólu. Podobnie jest też z bólem neuropatycznym, czyli bólem, który jest generowany przez nerwy. Wówczas, kiedy dokonujemy amputacji, pozostawiamy kikuty wolne nerwów i te nerwy zaczynają robić to, co chcą. Troszeczkę porównuję taki nerw do, jak opowiadam pacjentom o możliwościach zaopatrzenia bólu neuropatycznego, porównuję takie nerwy do nastolatka, który nie ma co robić, włóczy się po mieście i broi. Jeśli nie damy takiemu nerwowi coś innego, alternatywnego do roboty, to wówczas właśnie generuje dolegliwości bólowe. Takie dolegliwości centralne są też niezwykle uporczywe, trwają u pacjentów czasami tygodniami. Pacjent nie może spać, pacjent w związku z tym, że jest niewyspany, wpada w depresję i to jest bardzo ciężka sytuacja dla pacjenta. To jest ból, który nie wiadomo kiedy minie, nie wiadomo czy minie. A wy medycznie nie możecie zrobić czegoś już pooperacyjnie, żeby to minęło? Wrócę do tego zajęcia tego nastolatka. No, akurat w naszym centrum stosujemy metody chirurgiczne, próby odtworzenia jakiejś dodatkowej funkcji dla tego nerwu. Czyli operacjami mikrochirurgicznymi zajmujemy ten nerw, dajemy mu nową funkcję. Nie oryginalną funkcję, ale jakąś nową funkcję. I w tej chwili na Zachodzie coraz częściej, coraz bardziej wzrasta świadomość u chirurgów, którzy zajmują się amputacjami. I są ośrodki, które w tej chwili już rutynowo przy amputacji pierwszorazowej dokonują właśnie takich zabiegów, które zajmą w przyszłości nerw, antycypując to, że ten nerw kiedyś zacznie sprawiać dolegliwości pacjentowi. Brzmi to trochę jak science fiction, tak naprawdę jest to. Dzisiaj chyba kilka razy będę używać tego określenia. Bardzo high-endowe. I super, że tam dotarliśmy i z wiedzą, i z umiejętnościami. Ale ja teraz bym chciała do takich przyziemnych rzeczy, chciałabym i chyba takich łatwiejszych, obserwujemy to każdego dnia w klinice, o rehabilitacji. Czy zaczyna się ją przed amputacją? Jest sens? Bo tak mi się wydaje, że może będę potrzebować kul, więc może powinnam wzmocnić sobie ręce. To tak z brzegu taka myśl. No i kiedy ją zacząć? Czy w ogóle możemy właśnie porozmawiać o tym, bo skoro to już może nie zaakceptowałam, ale już wiem, już jest ta sytuacja, no to teraz jak ruszyć w to życie? Teraz mamy tą moją ulubioną działkę, czyli kto to jest pacjent po amputacji? O. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że grupa pacjentów po amputacji jest bardzo nieróżnorodna. Więc ta rehabilitacja będzie zależeć od tego, dlaczego ten pacjent tę amputację miał. Bo teraz, jeżeli mamy młodą osobę, która straciła kończynę w wypadku, to nie ma mowy o żadnej rehabilitacji przed. Po prostu mierzymy się sytuacją, w której jest teraz. Ale zazwyczaj są to młode osoby, w miarę dobrze też kondycyjnie, zdrowe, więc ta rehabilitacja będzie przynajmniej, jeżeli ten uraz nie był aż tak wielonarządowy na przykład, tak? Ale na przykład tylko to się zdarza, prawda, że na przykład podczas wypadku motocyklowego straciłam tylko nogę. Powiedzmy sobie dla mnie z punktu widzenia fizjoterapii, może to źle zabrzmi, ale to jest łatwa rehabilitacja. Ale mamy teraz pacjenta w leczeniu onkologicznym, który stracił kończynę w wyniku leczenia onkologicznego. Czyli mamy trudnego pacjenta, często po chemioterapii, po trudnym, długim leczeniu, czyli procesie, który wyniszczy cały organizm i dodatkowo tracimy kończynę. Oczywiście, na tyle, na ile jesteśmy w stanie w to leczenie się dopasować, stosujemy rehabilitację przed amputacją. No ale to jest właśnie ten balans, czyli musimy się dopasować do leczenia, które trwa. A teraz mamy tego pacjenta, o którym powiedzieliśmy, statystycznego pacjenta po amputacji w centrum, który ma
problemy naczyniowe, ma wielochorobowość, być może cukrzycę, nadciśnienie, różne inne choroby metaboliczne, jest pacjentem mało aktywnym, starszym, który prowadzi siedzący tryb życia. Mhm. I taki pacjent traci kończynę. I teraz mamy pacjenta, który bardzo mało robił, a dodatkowo traci kończynę. I teraz jak takiego pacjenta zaktywizować? Jak tego pacjenta, który już mało robił przed amputacją, wytłumaczyć mu, że jeżeli teraz nie zaczniemy się ruszać, jeżeli teraz nie zaczniemy czegoś robić, to on jest w ryzyku kolejnej amputacji drugiej nogi. Więc z tym pytaniem, kiedy zacząć rehabilitację, w ogóle nie lubię tego pojęcia. My powinniśmy być aktywni cały czas. To jest dla nas wszystkich jakby potrzebne i ruch, i aktywność fizyczna, nie tylko w okresie przed amputacją, bo mówię, statystycznie każdy z nas może mu się to zdarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację to no tutaj uważam, że czas gra rolę. W sensie im szybciej zaczniemy tą rehabilitację, im szybciej nam się uda może zasiać to ziarno o tym, że ten ruch będzie teraz niezbędną funkcją i niezbędną konieczną czymś niezbędnym w życiu, Mhm. to lepiej. Więc zaczynamy, tak naprawdę my widzimy pacjentów bardzo często kilka tygodni po amputacji, jeszcze ze szwami czasem, z bandażami. No ale właśnie to jest ten czas, kiedy tą rehabilitację zaczynam nie tylko ruchowo, to jest część, ale też edukacyjną. Czyli też mam szansę o tym wszystkim, co teraz tego pacjenta czeka i co my musimy zrobić, mogę o tym opowiedzieć. Ale to już nie jest ten szpital, już jest trochę więcej miejsca w głowie i to już zaczyna działać. Warto chyba też dodać, że skąd właśnie ta rola fizjoterapeuty jest tak ważna w ośrodkach stopy cukrzycowej. My wiemy w tej chwili, że pacjenci, którzy są po amputacjach w związku ze stopą cukrzycową, czyli pacjenci, którzy mieli bardzo spoczynkowy tryb życia, po amputacji, żeby wstać na protezie, jest to ogromny dodatkowy wysiłek, dodatkowa ilość energii, która jest potrzebna do obsługi takiej protezy. Jeśli mamy pacjenta, który w ogóle nie był aktywny wcześniej, w tej chwili nie jest aktywny i w dodatku ma odjętą kończynę, to jest to pacjent, którego bardzo często jeszcze bardziej aktywność się ograniczy. My wiemy, że jest bardzo wysoka śmiertelność w ciągu pierwszych 6 miesięcy po amputacji stopy cukrzycowej. To jest nawet do 30% pacjentów. Dużo, nie? Słuchajcie, dlaczego o tym się nie mówi? Właśnie Natomiast, mówimy. natomiast w ciągu 5 lat umiera około 60% tych pacjentów. I to też widzimy. To też widzimy w centrum. W związku z tym właśnie rehabilitacja przed amputacją pacjenta zagrożonego amputacją z powodu stopy cukrzycowej jest absolutnie kluczowa, żeby ten pacjent już był w jakimkolwiek stopniu fizycznie i psychicznie przygotowany na większy wysiłek, który go spotka po amputacji. To ja chcę się zatrzymać przy tej stopie cukrzycowej, bo te statystyki są zatrważające i teraz nawet słuchajcie, ja tylko po tych kilku zdaniach, jak słyszę stopa cukrzycowa, to już się boję. Patrząc na te statystyki, co jest niepokojącym pierwszym objawem, na który powinnam zwrócić uwagę w opcji albo mam cukrzycę, albo nie mam, bo to też jest dla mnie zaskakujące, że mogę mieć objawy stopy cukrzycowej, a nie wiedzieć, że mam cukrzycę. Cukrzyca nie boli. Mhm. Cukrzyca niszczy przez lata, czasami przez kilkanaście lat albo przez dekady. My nie mamy świadomości tego, ponieważ my bardzo często reagujemy na ból. Jak coś boli, to wtedy zaczynamy szukać powodu. Natomiast cukrzyca sama nie boli. Może się pogarszać wzrok, może się pogarszać czucie. Czucie, jeśli pacjent traci na przykład w stopach, często nawet też nie ma świadomości tego. Dopiero ma świadomość, jak na przykład pojawiają się jakieś drobne ranki, które na stopach, między palcami, na podeszwie stopy, które zaczynają się powiększać i zamiast się goić, jak było kilkadziesiąt lat wcześniej normalnie, to te rany się coraz bardziej powiększają, te rany zaczynają ropieć, pojawiają się powikłania właśnie w postaci odleżeń na stopie, które nie chcą nam się zamknąć. I to jest taki pierwszy sygnał dla niektórych pacjentów, którzy właśnie nie zdawali sobie sprawy, że mają jakiekolwiek inne choroby metaboliczne. Czy stopa cukrzycowa może występować u osób, które zmagają się z insulinoopornością, a jeszcze to nie jest cukrzyca? Raczej rzadko, żeby takie żeby powikłana stopa cukrzycowa się pojawiła, to już jest zwykle pacjent, który ma tą cukrzycę. Powikłana, czyli już z tymi zmianami.
Ze na stopie. zmianami, tak. Mhm. A Mhm. czy te zmiany pojawiają się na podeszwie, czy na górze stopy też, na części wierzchniej? To bardzo, bardzo różnie. Okej. Bardzo Mhm. różnie. Czasami pojawiają się też na grzbiecie stopy z tego powodu, że pacjent nie czuje, że gdzieś tam się wkładka przesunęła, że jest jakiś drobny kamień w bucie, że sznurówki się gdzieś zawinęły, język się zawinął, robią się odleżyny. Pacjent nie ma Mhm. świadomości tego, bo to nie jest niewygodne dla tego pacjenta, bo nie ma Czucia. bólów, bo nie ma czucia. Mhm. Brak czucia nie jest jednoznaczny z brakiem bólu, bo stopa cukrzycowa też potrafi boleć. Więc pacjent może mieć dolegliwości bólowe o niewiadomym pochodzeniu, a mimo wszystko nie mieć dobrego czucia, Mhm. nie mieć protekcji, nie mieć czucia ochronnego w bucie. W związku z Mhm. tym, jak coś wpadnie, no bo to coś się zawinie, to robi krzywdę stopie, natomiast sam pacjent nie ma o tym Mhm. świadomości. No i Pani tutaj doktor wzdycha właśnie. bo z tej No. swojej działki, bo Karolina tutaj powiedziała bardzo medycznie i super, bo to właśnie było, myślę, potrzebne. Natomiast z takiej działki fizjoterapeutycznej, takiej ruchowej, no to też zaburzenia równowagi pojawiają się. Ci pacjenci tracą równowagę, balans, zaczyna się gorzej chodzić, jak właśnie jakby się robi coś, nierówna się podłoga robi, tak? Czy jakby organizm właśnie szuka trochę czucia głębokiego, żeby sobie nadrobić to, że tego czucia powierzchownego brakuje. Mhm. Więc właśnie upadki częściej się pojawiają takim osobom. Więc, no i to gojenie. Myślę, że tutaj jest kluczowe też, że jakikolwiek problem z gojeniem, generalnie jeżeli my nie goimy się tak, jak się goiliśmy i właśnie coś się pojawia, no to jest ten czas, kiedy trzeba się zainteresować, czy nie ma czegoś głębiej. Mhm. Mhm. Wrócę do miesiąca świadomości amputacji, wrócę do momentu amputacji i chciałabym porozmawiać trochę o kikucie. Mhm. Pojawia się takie hasło formowanie kikuta, bandażowanie. Czy możemy rozwinąć ten temat? Szalenie ciekawe, bo jak sobie myślę formowanie kikuta, to wydaje mi się, że to jest robota doktor Karoliny. No i trochę tak jest, w sensie Mhm. jakby może inaczej. To, co my robimy później fizjoterapeutycznie, to jest jakby konsekwencją tego, co zrobi chirurg. Więc jeżeli chirurg robi to dobrze, to mamy połowę roboty mniej. Mhm. Jeżeli jest jakiś problem, to mamy połowę roboty więcej, a czasem nie jesteśmy w stanie jej wykonać, bo teraz tym formowaniem, kształtowaniem kikuta, o którym właśnie mówimy, my to głównie robimy przede wszystkim przez techniki drenażowe, czyli my chcemy trochę jakby jak najwięcej odprowadzić też płynów z tego kikuta, żeby on zaczął jakby zmniejszać swoją objętość i przyjmować taki kształt, który będzie łatwo zaprotezować. Stąd też technikami bandażowania, linerami, no różnymi rzeczami, które będą nam kształtować, chcemy go idealnie w taki kształt po prostu uformować, żeby go później było łatwiej zaprotezować. A czy wy przed operacją rozmawiacie? My Czy nie to już jest pracujemy taka... razem na No tak, ale mówię w ogóle fizjoterapeuta i chirurg. Czy to jest taka wiedza, którą doktor ma i no dobra, to trzeba to zrobić jak najlepiej, jak najbardziej poprawnie, ale jak sobie wyobrażam, no te miejsca amputacji są różne i to protezowanie też musi być różne. Czyli zakładam, że doktor Karolina ma wiedzę na temat lejów protezowych, tak? A pani doktor Agnieszka wie, jakimi metodami najlepiej to zrobić operacyjnie, tak czy nie? Trochę tak, trochę nie. Myślę, że ja z obserwacji widzę, jaki kikut jest łatwiej zaprocezować, jaki jest trudniej zaprocezować. To też tutaj musimy jeszcze wrzucić osobę, między nami też jeszcze protetyka, bo to też jeszcze protetyk jest tym rzemieślnikiem, mistrzem, który ten lej odpowiednio wykona. I jeżeli on może się na przykład jakby wykazać też w tym momencie, że nawet źle czasem ukształtowany właśnie kikut, ale może być dobrze zaopatrzony lejem. I też pacjent będzie z tego korzystał. A czasem dobry kikut, źle stworzony lej może tego pacjenta ograniczać, nie pozwalać mu normalnie funkcjonować. Więc myślę, że chirurg na pewno ma taką wiedzę, jaki ten kikut jest najbardziej funkcjonalny. Mogę użyć tego sformułowania, no bo to chyba chodzi o to, jak jest najbardziej funkcjonalny do zaprocezowania. Więc to jest wiedza chirurga na pewno. Natomiast czasem nie da się tego zrobić, rozumiem, no bo też są inne wskazania medyczne, które nie pozwalają na przykład na stworzenie takiego kikuta, jakbyśmy idealnego chcieli. Mhm. To już chyba rozumiem, pani doktor, dlaczego idea Pale European Institute i te multidyscyplinarne czy interdyscyplinarne ośrodki mają sens. No bo tutaj rozumiem, że jak trafia pacjent, my w klinice mówimy, że amputacja to ostateczność i rzeczywiście tak jest, ale jeśli jest potrzebna, no to jest praca już no, trójstronna tak naprawdę. Absolutnie. No, z pacjentem w centrum. Znaczy, akurat w Pale European Institute zajmujemy się pacjentami po amputacjach i zajmujemy się pacjentami, którzy przychodzą do nas mówiąc, że mają problem właśnie z kikutem. W związku z tym ja z doświadczenia wiem, jaki kikut nie zdaje Mhm. egzaminu i i często poprawiamy właśnie kikut. Robimy plastyczne operacje, które lepiej uformują kikut,
po to, żeby była możliwość jego zaprotezowania. Ale też często jest tak, że chirurg podczas amputacji nie za bardzo ma wybór, y, bo Mm. próbuje uratować jak największą długość kończyny, po to, żeby było jak najwięcej stawów, po to, żeby było jak możliwość biomechanicznie jak najlepiej zaprotezować tego pacjenta, ale czasami jest to kosztem tkanek miękkich, więc czasami są przeszczepy, czasami pacjent utracił kończynę w wyniku wypadku i ma jakieś poparzenia, ta skóra nie jest dobrej jakości. Czasami były infekcje i też ta skóra nie jest dobrej jakości. Czasami Mhm. skóra jest przyrośnięta dosłownie do kości i zaprotezowanie, po prostu nie ma możliwości zaprotezowania takiego kikuta. W związku z tym no, chirurg, który amputuje kikut, nie zawsze ma wybór, żeby ukształtować kikut optymalnie, ale czasami zdarza się tak, że są warunki do tego, żeby dobrze wykonać kikut, natomiast nie jest to, Mhm. operacja nie jest przeprowadzona prawidłowo. Chciałam o tym protezowaniu dziewczyny. Bo jak sobie myślę o amputacji, to myślę sobie od razu proteza lejowa, która też tak z doświadczenia, jak patrzę na pacjentów, zawsze sobie wyobrażałam, że to jest takie szybkie założenie. No bo wkładasz i do przodu. A tam jest. No to nie jest jedna rzecz, którą musisz nałożyć. Nie chcę używać teraz złych nazw, ale jest tam kilka warstw. Musi się tam zrobić wakuum. Nie zawsze to pasuje. No i mam takie pytanie, czy proteza lejowa to jest jedyna opcja i czy amputacja to się równa proteza lejowa, czy też, teraz nawiążę do tego, o czym bardzo chciałabym porozmawiać, czy są takie przypadki już w Polsce, że amputacja i od razu osteointegracja. I to może ja zacznę odnośnie tych możliwości w ogóle zawieszenia. Teraz to będzie miało znowu wszystko zależy. Zależy od Mhm. poziomu amputacji, to zależy od tego, dlaczego ten pacjent przeszedł amputację, w jakiej był formie i od tego wszystkiego. I zależy też od systemu zawieszenia, bo systemów zawieszenia jest kilka. Oprócz tego, że mamy ten lej, czyli jak był kształtowany, to jeszcze są systemy zawieszenia. I one mogą być różne, mogą być na pin, mogą Czyli to być jest ten montaż taki, tak? Dokładnie To tak, jest... dokładnie tak. Wszystkie mają Mhm. swoje wady i zalety. Więc jeżeli już stworzymy ten lej, bo teraz tak, znowu stworzenie tego leja to moim zdaniem jest największa sztuka właśnie. Dlatego powiedziałam, że ten protetyk to jest bardzo ważne Mhm. ogniwo tego zespołu i to jest rzemiosło. To trzeba po prostu odlać, robi się gipsowy odlew, to trzeba potem ukształtować. A to nawet jeszcze nie mówi nam wszystko, że ten lej będzie pasował, bo teraz ten pacjent go zakłada. Te tkanki, które mu trochę uformowaliśmy, dostają teraz pełne obciążenie ciała, w coś się wcisnęły i zaczynają dalej pracować. Poczekaj, Agnieszka, a kiedy mogę już formować ten lej? Bo mówiłaś drenaż. Jak długo trwa ten proces od operacji do formowania leja? Super dobre pytanie, to jest w zależności od pacjenta. Czasem, bo my widzimy zmianę objętości kikuta. Mhm. I jak długo ten kikut nam puchnie, maleje, wylewa, znaczy ucieka z niego woda, on potem trochę chudnie, potem się znowu, to nie jest stabilny kikut, który my możemy zaprotezować. Czyli w momencie, w którym ten kikut jest w miarę stabilny, nie ma tych dużych zmian objętości, to możemy zacząć proces protezowania, czyli dokształtowania do leja. Ale i tak, jak założymy właśnie ten lej i włożymy w niego, no to te tkanki znowu dostają Mhm. inne obciążenie i zaczynają pracować. I dalej się będzie zmieniał. Mhm. Więc robimy jeden lej, zaczyna pacjent chodzić, A co, ale za miesiąc na przykład? a za miesiąc się okazuje, Mhm. że ten lej nie pasuje. Bo jest za luźny, tak? No bo stworzyliśmy go, a tkanki zaczęły pracować i kikut się zmniejszył. To teraz musimy zrobić poprawki. No i czasem się nie kończy na jednej poprawce. To jest kolejne parę miesięcy, pacjent znowu wraca, robimy kolejne A poprawki. poczekaj, a ile takich lejów NFZ sponsoruje, że tak powiem? Znaczy jest, nie żebym nie skłamała, ale wydaje mi się, że jest lej testowy i lej ostateczny, O, nazywamy go lejem super. końcowym. Natomiast no, te poprawki są pewnie wliczone w jakiś tam kosztorys protetyka. Ile ich tam jest, to nie ma, bo to jakby już nie tworzymy nowego leju od początku, tylko go jakby formujemy, Mhm. doklejamy, trochę tam gdzieś przyszlifujemy i tak dalej. Więc ja nie jestem protetykiem, ale widzę, jak to wygląda u moich kolegów. Więc ten proces trwa. I szczęśliwi tacy, którzy ten proces zamkną w pół roku. A są tacy pacjenci, którzy próbują różnych form zawieszenia, różnych komponentów protetycznych, dopasowują lej wielokrotnie, a i tak
nie są w stanie funkcjonować normalnie, czyli nie mają satysfakcjonującego funkcjonowania w tym sposobie jakby zamontowania protezy. No i wtedy pojawiają się inne opcje. A trzeba też, przepraszam, że przerwę, trzeba też dodać, że nawet jeśli lej jest ostatecznie na przykład po roku, jak już te tkanki ustabilizują, ten lej jest dobrze dobrany, to przecież pacjent się zmienia, tak? Pacjent przybiera na Pojawiają się też masie. mięśnie czasami, nie? Bo inaczej zaczyna to... Pacjent chudnie. W czasie sezonu ciepłego my troszeczkę Tak jest. bardziej jesteśmy spuchnięci. W czasie sezonu zimnego jesteśmy troszeczkę smuklejsi, ale z kolei czasami właśnie przybierzemy więcej na wazę. Kobiety w samym cyklu miesięcznym potrafią zmienić objętość tkanek tak, że lej, który w pewnych okresach cyklu pasuje kobiecie, w innych okresach nie będzie pasował. Pacjent, który wsiada do samolotu, próbuje przez 2 godziny siedzieć w samolocie. Wyobraźmy sobie nas samych, zdrowych, jak ściągamy buty w czasie przelotu i później nie możemy ich po wylądowaniu założyć. Tak samo się dzieje z pacjentem właśnie w leju. Trudno jest wysiedzieć 2 godziny w samolocie w ciasnym siedzeniu z lejem udowym, natomiast jak pacjent zdejmie taki lej, to później nie jest w stanie tego leja założyć, więc się pojawia mnóstwo problemów, nawet jeśli lej jest doskonale dopasowany do pacjenta, ten lej nadal może w wielu sytuacjach nie pasować. Są też na szczęście też systemy, które próbują odpowiedzieć na te potrzeby systemem BOA, czyli jakby właśnie taką regulacją dobową, właśnie też często dla kobiet w czasie cyklu, więc jakby protetycy szukają odpowiedzi na te pytania. Natomiast no, znowu jest jakaś grupa pacjentów, które pomimo tych wszystkich udogodnień i mimo wszystkich prób ułatwienia, na przykład decydują się w ogóle porzucić protezę i siąść na wózek. I są tacy pacjenci, znamy takie historie pacjentów, którzy mówią dość, jakby już mam dość próbowania, dość nowych prób, przymiarek, już nie mam siły, siadam na wózek. Znaczy też zacznijmy od tego właśnie, że a propos mobilności, proteza nie jest jedyną formą mobilności dla pacjenta, tak? Bo pacjent może doskonale poruszać się o kulach i może być dużo sprawniejszy poruszając się o kulach bez protezy niż na złej protezie. Są pacjenci, którzy właśnie od początku poruszają się na wózku, bo są dużo szybsi. Pacjenta z obustronną przesudową amputacją bardzo trudno jest zaprotezować w 2 lejach. To jest pacjent, który będzie dosyć wolno chodził o kulach przez wiele miesięcy, a może nawet lat, a może nigdy się nie pozbędzie kul. W związku z tym taki pacjent dużo szybciej będzie się i sprawniej będzie się poruszał właśnie na wózku, więc samo protezowanie nie jest jedynym rozwiązaniem dla pacjentów zaraz po amputacji. Super, że to powiedziałaś i właśnie to nie jest też porażka. Jakby dla nas z punktu widzenia rehabilitacji, to co my widzimy w centrum, jeżeli pacjent ma tracić zbyt dużo energii, zbyt dużo czasu i zbyt dużo swojego, że tak powiem, wewnętrznego potencjału na to, żeby siebie dopasować do właśnie leja, do protezy, to a może więcej zrobić z poziomu wózka, bo ma tak dostosowane mieszkanie, bo tak ma wyjazd z domu, mieszka w mieście i wszystkiego typu udogodnienia, to super. To najważniejsze, żeby robił to, na co ma ochotę i jakby funkcjonował w takim stopniu, jaki chce. No to teraz dotarłyśmy do miejsca, na które bardzo czekałam, drogie panie. Osteointegracja. Zacznę od doktor Karoliny. Co to jest i dlaczego to jest takie, moje ulubione słowo, high-endowe? Bo jak zobaczyłam pacjentów w Pale European Institute z tym rozwiązaniem i chyba bardziej poruszyło mnie to, że jak zaczęłam z nimi rozmawiać, jak zobaczyłam, co się zadziało później, to chciałabym, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Osteointegracja jest to, w zasadzie definicją osteointegracji jest to, że osteo, czyli kość, integruje się z czymś. W tym wypadku z tytanem, z powierzchnią tytanu. Więc sama osteointegracja nie znaczy formy protezowania, chociaż jakoś tak się przyjęło, że ta osteointegracja, że do słowa osteointegracja przyległo właśnie bezpośrednie protezowanie pacjenta, czyli wszczepianie pacjentowi implantu do kości, który przechodzi przez skórę i do którego bezpośrednio, bez pośrednictwa leja, przyczepia się inne komponenty protetyczne. Czyli rozumiem, że jest operacja, obcinamy to, co jest, amputujemy to, co jest niepotrzebne, mamy otwartą kość i do tej kości wkładamy implant, który potem przenosi nam wszelkie doznania, które mamy na powierzchni, wprost do naszej głowy. No
No, w pewnym sensie No. również tak. I ja celowo to powiedziałam, bo zaskakujące było dla mnie, jak rozmawiałam z naszą wspólną pacjentką, że ona wreszcie czuje, po czym chodzi, tak w pełni. Mhm. Że rzeczywiście to przenoszenie wrażeń sensorycznych schodzenia w leju jest... no nie ma go. O, może tak? Jest Jest wiele powierzchni, przez które musiałby ten impuls No z właśnie. podłoża Tak, przejść, tak? Bo tak. jest warstwa pomiędzy, jest kontakt między lejem a skórą a mięśniami, mięśniami a Mhm. kością. W związku z tym jest wiele miejsc, na poziomie których to wrażenie się wytraca. Natomiast jeśli mamy pacjenta, który ma protezę bezpośrednio wszczepioną do kości, to wrażenie z podłoża jest przenoszone bezpośrednio na kość. Mhm. Kość ma taką właściwość tak zwanej osseopercepcji, czyli czucia przez powierzchnię kości. W związku z tym pacjent może się nauczyć, jakie podłoże czuje. To nie jest tak, że pacjent stanie na podłożu z zamkniętymi oczami i będzie czuł dokładnie, że stoi na jakimś kamyczku, ale w procesie używania tej protezy uczy się właśnie, jakie wrażenie z podłoża oznacza. Oto jest, chodzę po trawie, chodzę po piasku, chodzę po krzywym, chodzę po prostym, chodzę po kamyczkach, tak? I to też jest bardzo ważne dla tych pacjentów, ponieważ oprócz tego, że mają poczucie podłoża i jakości podłoża, też mają poczucie tak zwaną propriocepcję, czyli poczucie położenia protezy w przestrzeni. Czyli nie muszą patrzeć na protezę, żeby wiedzieć, gdzie kroczą. Taki pacjent może na przykład przejść się po ciemnym pokoju, może iść do tyłu, może... A wcześniej, przepraszam, nie mógł iść do tyłu? Ponieważ nie ma czucia, nie ma wyczucia podłoża, to trudno bez nadzoru wzroku iść pewnie do tyłu takiemu pacjentowi. A dzięki temu, że te bodźce wrażenia czuciowe się przenoszą bezpośrednio na kość, to jednak lepszą ma percepcję z podłoża, idąc do tyłu, czy idąc właśnie w ciemnym pomieszczeniu. Czy osteointegracja to jest coś bardzo nowego, świeżego, użyję tego słowa, eksperymentalnego? Z punktu widzenia samej osteointegracji, to my znamy ten proces integrowania się kości z metalem, tu w tym przypadku tytanem, od wielu dekad. Ten proces osteointegracji jest używany bardzo powszechnie, w bardzo podobnej formie. I zresztą osteointegracja u pacjentów po amputacjach wzięła się w ogóle stąd z implantologii stomatologicznej. I nie jest kontrowersyjne to, że zakładamy sobie implanty tytanowe w implantologii stomatologicznej, gdzie ten implant dokładnie tak samo wygląda, czyli jest część tytanowa, która jest wkręcona w kość przez dziąsło, czyli przez tkankę miękką, tak jak tutaj przez skórę wystaje część tego implantu i na zewnątrz się protezę, czyli tutaj w tym wypadku koronkę wkręca. Więc sam proces osteointegracji został zaobserwowany dekady temu, jakieś 6-7 dekad w tej chwili temu. I był bardzo i nadal jest wykorzystywany powszechnie w dentystyce, więc to nie jest zupełnie proces eksperymentalny. Natomiast sama osteointegracja wykorzystywana u pacjentów po amputacjach. Pierwsze próby osteointegracji były wykonywane w latach 60. zeszłego stulecia, a pierwsze implanty, które były de facto implantami skopiowanymi właśnie ze stomatologii, były skutecznie wszczepione na początku lat 90., więc też mamy już ponad 35 lat samej osteointegracji u pacjentów po amputacji. Absolutnie nie jest to ani kontrowersyjne, absolutnie nie jest to eksperymentalne. W tej chwili jest mnóstwo też badań naukowych, które właśnie potwierdzają skuteczność, potwierdzają niską ilość powikłań, mimo że mamy coś wystającego przez skórę, tak? Co budzi jakieś kontrowersje. Człowiek bioniczny. Tak Człowiek jak bioniczny, tak, ale prowadzimy mamy też kontrowersje czasami budzi to, że jak to jest, że my mamy jakiś implant tytanowy, przecież to może być odrzucone przez organizm, może być jakaś reakcja immunologiczna.
tytan jest immunologicznie niemy. Bardzo mało jest przypadków pacjentów, którzy są na tytan w ogóle uczuleni i też jest powszechnym zupełnie materiałem, co w ogóle nie budzi kontrowersji, w protezach stawów kolanowych, w sztucznych stawach Mhm. kolanowych, w sztucznych stawach biodrowych, w alloplastyce stawów. I nawet ośrodki, które wykonują setki takich sztucznych stawów, operacji wymiany stawów biodrowych i kolanowych, nie testują pacjentów na alergię względem Mhm. tytanu, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadki problem, żeby gdzieś tam, żeby taki implant osseointegracyjny był odrzucony z powodu jakiejś braku biokompatybilności z Mhm. pacjentem. Ja muszę teraz się posłużyć kartką, bo pani doktor doświadczenie zawodowe zdobywała, słuchajcie, Włochy, Japonia, Malawi, Australia, Kapsztad i teraz wylądowała w Warszawie. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni, ale wśród tych wszystkich podróży ta integracja mm, mm, wiele razy, że tak powiem, zainteresowała panią doktor. Czy możemy rozwinąć, bo to, że dzisiaj jest pani w Paleo European Institute i zajmuje się integracją, jest efektem, myślę, że wyjątkowej współpracy, bo powiedziałabym, że mm, jest pani, czy była pani prawą ręką bardzo znanego pana doktora, który uważam, że jest jednym z najlepszych specjalistów, który zajmuje się integracją. No, Możemy rozwinąć ten wątek? Bo no, myślę, że to jest już szalenie ważne. od ponad 5 lat współpracuję z profesorem Almuderisem z Sydney. W 2021 roku zaczęłam z nim pracować. Profesor Almuderis właśnie rozwinął ten najbardziej współczesny typ implantu, czyli implant PressFit, taki implant, który można stosować u pacjentów w procedurze jednoetapowej, tak żeby okres rehabilitacji był jak najbardziej skrócony. I są różne implanty na świecie. Jego implant jest jednym z tych implantów właśnie, który pozwala na najszybszą rehabilitację. Więc miałam szansę uczyć się w ośrodku, który naprawdę tą integrację przez 15 lat bardzo rozwijał. Od 5 lat współpracuję z tym ośrodkiem, więc pracując tam widziałam też pacjentów zajmowałam się, opiekowałam się pacjentami na bardzo różnych etapach życiowych tej integracji. Pacjentów, którzy mieli kilkanaście lat wcześniej robioną integrację, pacjentów, którzy mieli jakieś powikłania wcześniej i ta integracja była robiona właśnie jako któryś kolejny dopiero zabieg. Pacjentów, którzy mieli problemy z stomią, gdzie trzeba było tą stomię troszeczkę poprawić. Pacjentów, którzy mieli z tkankami miękkimi problem, bo nie ukrywajmy, no, starzejemy się, te tkanki miękkie nasze tracą jędrność i czasami te tkanki wokół implantu też trzeba poprawić. Tak jak sobie robimy lifting na twarzy, tak czasami trzeba pacjentowi zrobić lifting wokół tego implantu. Mhm. No i też zdarzali się pacjenci, którzy mieli zwykłe urazy, tak? Czyli złamania około tego implantu, które leczymy tak, jak ortopedzi leczą uszkodzenia, złamania okołoimplantowe, czy wokół na przykład stawu biodrowego, czy sztucznego stawu biodrowego, czy wokół sztucznego stawu, w okolicy sztucznego stawu kolanowego. Więc no, to spektrum pacjentów, z którymi miałam okazję pracować, jest naprawdę, naprawdę ogromny. No ale przede wszystkim chylę czoła samemu panu profesorowi, od którego ogromną ilość rzeczy o integracji mogłam się nauczyć z pierwszej ręki. I do dzisiaj współpracujemy, do dzisiaj zapraszamy pana profesora do naszej kliniki, jak mamy pacjentów takich wyjątkowo kompleksowych. Powiedziała pani doktor o stomii. Czy to jest niebezpieczne immunologicznie? Bo tak jak sobie to wyobrażam, myślę, że Agnieszka, ty też widzisz takich pacjentów u siebie. Jednak jest tam element ciągle taki otwarty wokół tego kikuta, czy wokół tego implantu. Mhm. Czy to jest immunologicznie bezpieczne i później bym chciała od Agnieszki tak przerzucić tą piłeczkę na jej boisko, czy dbanie o tego kikuta jakoś wygląda inaczej? Znaczy, no tak, jest to stomia, bo jest to element
który łączy świat zewnętrzny pacjenta ze światem wewnętrznym. I bardzo dużo zależy od naszej własnej immunologii. Y, taka stomia nigdy nie jest zupełnie jałowa, czyli nie jest pozbawiona bakterii. To nie chodzi o to, żeby tam było środowisko zupełnie pozbawione bakterii i dzięki temu nie dochodziło do infekcji stomii, tylko chodzi o to, żeby była dobra równowaga między bakteriami tak zwanymi złymi i dobrymi. Jeśli pacjent ma dobrą własną immunologię, to ta stomia jest w równowadze. Tak samo jak wiele innych otworów w naszym ciele, bo też mamy otwory i jamę ustną, i nosową, i okolice uszu. I też tam te otwory w jamach, te jamy ciała też są skolonializowane różnymi bakteriami, co nie znaczy, że tam mamy wiecznie infekcje. Drugą rzecz jest taka, że mamy oprócz pacjentów z osseointegracją, u których właśnie ta stomia budzi największe kontrowersje, przecież na świecie żyje miliony osób ze stomiami z innych powodów. Tak? Mamy pacjentów z gastrostomią, z wyłonionymi jelitami, układem moczowym wyłonionym. Szacuje się, że w Polsce z różnymi stomiami, czy to laryngostomią, czy na przykład pegami, czyli rurkami do karmienia bezpośredniego pacjentów do żołądka, żyje między 80 a 120 tysięcy pacjentów, więc tych kilkunastu, kilkudziesięciu, albo nawet kilkuset pacjentów ze stomią wokół implantu osseointegracyjnego to jest maleńki ułamek pacjentów żyjących na całym świecie ze stomiami. Bo to jest właśnie ten procent pacjentów, o których się mało mówi. Więc stomie właśnie te, które są wyłonione, które są jakby pospolite, mogłabym je tak nazwać, jakby wiadomo, co z nimi zrobić, wiadomo, kogo zapytać o pomoc, wiadomo, co zrobić, jeżeli będzie jakaś infekcja. Natomiast przez to, że tych przypadków nie ma aż tak dużo, a ci pacjenci dodatkowo są rozproszeni, trafiają do różnych specjalistów z różnych ośrodków, z różnych miejsc, to niekoniecznie zwykły znaczy lekarz rodzinny, który nie miał wcześniej na przykład z tym kontaktu, wie, co z tym zrobić, jeżeli się pojawia w tej okolicy problem. Więc jeżeli chodzi o dbanie o stomię, o okolice kikuta właśnie pacjenta po integracji, to nie wiem, czy Karolina się ze mną zgodzisz, ale mam trochę takie poczucie, że im mniej, tym lepiej. Absolutnie. Czyli jeżeli pozwolimy organizmowi właśnie robić swoje, jakby nie smarujemy tam nie wiadomo czym, nie grzebiemy, nie przeczyszczamy za dużo, jakby pozwalamy organizmowi robić swoje, to najlepiej działa i to jest najbezpieczniejsze. Oczywiście dalej może wystąpić, dalej jest takie ryzyko, że tam się pojawi jakaś zwiększona infekcja. Trochę bym to porównała do grypy. W sensie my też wiemy, że czas na jakiś czas dostaniemy grypę. Nie od razu idziemy do lekarza po antybiotyki z byle jakim katarem. I trochę, jeżeli właśnie ta świadomość jest, i to jest znowu ta informacja, jeżeli pacjent ją ma, jeżeli lekarz, który prowadzi ją ma, no to jakby nie ma się tutaj czego obawiać. Trzeba przygotować pacjenta informacyjnie, co i kiedy ma robić. Nie ma problemu. Co więcej, pacjenci właśnie często opowiadają o tym, że wtedy, kiedy mają okres obniżonej immunologii, jakiś zwykły wirus, gdzieś tam przeziębili się, mają odrobinę kataru czy zapalenie gardła, tak samo wtedy zwiększa się ilość wysięku wokół stomii. Tak? I to nie jest patologia. No, tak samo jak zareagowało nasze ucho, gardło i jama nosowa na infekcję wirusową, tak samo zareagowała nasza stomia. Ale oczywiście zdarzają się pacjenci, u których rozwija się powierzchowna infekcja. Jedna powierzchowna infekcja w ciągu życia zdarza się co najmniej 30% pacjentów. Ta ilość infekcji w ciągu życia wokół stomii, taka bakteryjna, zmniejsza się, częstotliwość tych infekcji się zmniejsza z czasem. I są pewne algorytmy, które stosujemy, żeby radzić sobie z tymi infekcjami. Bardzo rzadko dochodzi do tego, że infekcja powierzchowna, ropna staje się infekcją głęboką i wymaga jakiegoś leczenia chirurgicznego czy usunięcia implantu. Czy jest jakaś grupa pacjentów albo jakaś choroba, która uniemożliwia zrobienie osseointegracji, a może to jest tylko do jakiegoś wieku, czy na przykład dzieci, nastolatki mogą być poddane, czy jest ktoś, kto nie może mieć osseointegracji? Może ja zostawię Karolinie poletko, kto nie może, Mhm. a ja powiem o tym, kto nie musi i nie powinien.
Więc z mojego punktu widzenia pracy z pacjentami po amputacji, pacjent, który dobrze funkcjonuje w protezie, w zaopatrzeniu, ma świetnie dobrany lej i sposób mocowania, świetnie się tym porusza, nie robi mu to problemu, to nie jest pacjent, który jest kandydatem do integracji. I to Mhm. jest tylko jedno moje, że tak powiem, przeciwwskazanie. Mhm. Każdy, który taki problem wykazuje, każdy, który taki problem pokazuje, a nie ma innych przeciwwskazań, o których powie Karolina, jest potencjalnym pacjentem, kandydatem. Mhm. Znaczy, nie ma górnej granicy wieku tak naprawdę Mhm. dla wykonania osteointegracji. Tak jak Agnieszka mówiła, wielu pacjentów po amputacjach to są osoby starsze. I tak naprawdę taka osoba starsza, która ma bardzo minimalną rezerwę energetyczną, jeśli dostanie protezę, która jest zamontowana właśnie za pomocą osteointegracji, do kości bezpośrednio, nie ma takiej dużej utraty energii, jak przy używaniu leja. Więc taka osoba dużo wcześniej może być pionizowana, dużo wcześniej może się rehabilitować. Super. Więc starsza osoba wcale nie jest dyskwalifikowana ze względu na wiek. Tak samo cukrzyca. Jeszcze do niedawna e, w starych zaleceniach pisane było, że cukrzyca, choroby naczyniowe są przeciwwskazaniami do leczenia osteointegracją. Wiemy w tej chwili, że nie jest to prawdą. Co więcej, w grupie pacjentów, którzy mieli amputację z powodu cukrzycy i byli zaopatrzeni protezą za pomocą osteointegracji, przeżywalność tych pacjentów jest dużo większa. Właśnie dlatego, że aktywizacja tych pacjentów jest dużo, dużo łatwiejsza. Mhm. A co Jeśli dziewczyny? chodzi o cukrzycę, właśnie choroby naczyniowe, które kiedyś były przeciwwskazane które kiedyś były przeciwwskazaniem do osteointegracji, teraz wiemy, że wyrównana cukrzyca, wyprowadzona dobrze choroba naczyniowa nie jest przeciwwskazaniem. Przeciwwskazaniem, jeśli chodzi o wiek, to są dzieci. Tak? Nie zwykliśmy zakładać implantów osteointegracyjnych u osób, które rosną. Mhm. Nie ma dowodów na to, że jest to szkodliwe, ale po prostu u dzieci rutynowo się takich zabiegów nie wykonuje. Kolejną grupą pacjentów są pacjenci, którzy mają aktywną i nieustabilizowaną chorobę psychiczną, właśnie ze względu na to, że ta stomia jest wymagająca. I pacjent, który nie może pielęgnować, który nie może dbać o tą stomię, mógłby zostać narażony na różne powikłania, więc z tego względu nie zakładamy nie stosujemy tej metody. Kolejną grupą są kobiety w ciąży, ponieważ możemy ten okres przeczekać i Mhm. założyć ten implant za rok. I ostatnią grupą są pacjenci, którzy utracili kończyny w wyniku radioterapii, Mhm. ponieważ kość jest zwykle kością martwą. Do tego, żeby proces osteointegracji był skuteczny, to jak sama nazwa wskazuje, kość musi się zintegrować z implantem. Martwa kość z implantem nie zintegruje, a kość właśnie po radioterapii bardzo często jest Mhm. kością niewystarczająco biologicznie aktywną. To jak sobie myślę osoba starsza, tak jak mówimy na początku, to pojawia mi się osteoporoza. Czy to jest też jakieś przeciwwskazanie? Osteoporoza absolutnie nie jest przeciwwskazaniem. Co więcej, my wiemy, że pacjenci, którzy na przykład 30 lat chodzili na leju, dobrze sobie radzili, w pewnym momencie przestają sobie radzić z tym lejem, bo przychodzimy na pauzę, czy po prostu nasze tkanki się starzeją i ten lej już nie pasuje. Mają zawsze w kikucie osteoporozę. Mhm. Zawsze kość, która nie jest obciążana, ma osteoporozę. Jest to kość marnej jakości. Wiemy też z badań, które prowadzimy, że pacjent po implantacji implantu do integracji przez około 2 lata buduje na nowo tkankę kostną, więc ta osteoporoza, która wynika z nieużywania kikuta, z nieużywania tej kości, cofa się. A duża nadwaga? Tak z ciekawości. To jest troszeczkę kontrowersyjne, tak? Ponieważ pacjent, który nie może się poruszać, nie ma szansy stracić
stracić masy ciała. Więc gdyby miał osteointegrację, to jest szansa, że mógłby bardziej zredukować swoją wagę Dokładnie. ciała, ale sama nadwaga rozumiem, że nie jest... Sama nadwaga nie jest Mhm. przeciwwskazaniem. Otyłość nie jest przeciwwskazaniem sama w sobie. Mhm. Mhm. To ja bym chciała teraz, dziewczyny, o fizjoterapii, bo mamy pacjentów, których prowadzimy wspólnie. Najpierw trafiają albo od Różnie was, właśnie, tak, to albo od jest... pani doktor. No więc gdzieś tam znajdujemy wspólne pole do dialogu. Odbywa się operacja. Po tej operacji pacjent kilka tygodni jest u nas. Nie mamy tutaj dzisiaj fizjoterapeuty, ale zachęcamy do obejrzenia odcinka z fizjoterapeutą z kliniki z Jackiem Tadrzakiem. I chciałabym tutaj, pytanie do doktora Agnieszki, żebyśmy opowiedzieli, jak to wygląda trochę też u nas, bo była pani doktor u nas ze swoimi pacjentami. Myślę, że to było też super wartościowe i takie bardzo komfortowe dla tej pacjentki, która wtedy była zaopiekowana, że rzeczywiście pomimo tego, że jesteśmy tutaj w Warszawie, przyjechał Kraków, był, rozmawiał i wy fizjoterapeuci waszym językiem, waszą nomenklaturą mieliście taką samą wiedzę i byliście ramię w ramię z pacjentką. Więc jak wygląda taka fizjoterapia? No bo tak mi się wydaje, że to musi boleć. I kiedy mogę stanąć, obciążyć? Na czym ja staję w ogóle? Bo przecież jest tylko implant, który wystaje. Jak to wygląda? Opowiedzmy może o tym idealnym świecie, bo jakby tą sytuację, To- którą przeszłyśmy, to jest właściwie idealny przypadek, modelowy przykład, który chciałobyśmy powielać i chciałobyśmy, żeby tak to właśnie I przebiegło. już powielamy, bo już mamy wspólnych pacjentów tą samą Kolejnych, ścieżką tak prowadzonych. więc o to nam właśnie chodzi. Więc mamy pacjenta, którego którego Karolina kwalifikuje do zabiegu osteointegracji. I teraz wspaniałym pomysłem i w ogóle tą taką drogą nowej medycyny jest to, żeby tego pacjenta już rehabilitacyjnie zaopatrzyć przed zabiegiem, tak? Czyli możemy to zrobić, bo pacjent został zakwalifikowany, nie ma tak, więc jedziemy. Więc wprowadzamy rehabilitację przed, w której głównie będziemy się skupiać na tym, żeby temu pacjentowi jak najwięcej, bo jesteśmy trochę bezpieczni przed zabiegiem jeszcze, więc go podkręcamy. Kondycyjnie, jak tylko możemy, wzmacniamy masę mięśniową, dokładamy dodatkowe ciężary, jeżeli nie ma przeciwwskazań, progresywny trening obciążenia i plus trening kondycyjny, robimy to przed zabiegiem. Jak długo? W modelu, w którym wypracowałyśmy na początek, teraz to jest 2 tygodnie, takiego mocnego, że tak Nieźle. powiem, turnusu rehabilitacyjnego. Natomiast pacjent oczywiście dostaje zalecenie do tego, co robić dalej. Dostaje te zalecenie aż do momentu przed zabiegiem, w którym to powinien przed zabiegiem trochę odpocząć i trochę wyluzować, żeby przygotować organizm na to, co go będzie czekać później, czyli żeby zmobilizował siły po zabiegu. No i pacjent jedzie na zabieg. Następnie po zabiegu trafia na rehabilitację poszpitalną, czyli właśnie do kliniki, gdzie miałam wspaniałą możliwość, bo to trwa 6 tygodni, miałam kilka razy możliwość być, czyli w różnych punktach czasowych też zaobserwować to. Pacjent zaczyna tak naprawdę rehabilitację kolejnego dnia. I my jako fizjoterapeuci mamy bardzo dużo narzędzi, które możemy zaopatrzyć. Właśnie między innymi drenaż limfatyczny, że wspomagamy organizm w tym gojeniu. Zaczynamy mobilizować okolice. Wcale nie musimy pracować jeszcze w miejscu, w którym było cokolwiek pracowane, ale im lepiej jest przygotowana okolica, tym to miejsce ma lepsze warunki do gojenia się. Więc to robimy na początku. Zaczynamy powolny ruch, no bo ruch też będzie przyspieszał drenaż, będzie pacjenta aktywizował, trenujemy sobie drugą nogę, no i zaczynamy progresywnie obciążać implant. Tutaj się cały czas może przez te 6 tygodni być w kontakcie z Karoliną, czyli jakby z lekarzem prowadzącym, który ten proces albo przyspiesza, albo opóźnia, w zależności od tego, jak pacjent reaguje. Przepraszam, jeszcze zadam pytanie. Jak często są wizyty lekarskie w ciągu tych 6 tygodni, żeby tak pani doktor wiedziała, że wszystko jest okej? Ponieważ pacjent jest rehabilitowany w naszym instytucie przez pierwsze 6 tygodni, to my w zasadzie jesteśmy dostępni non-stop, więc przy każdej rehabilitacji ja mam okazję spotkać się z pacjentem, jeśli jest taka potrzeba, jeśli fizjoterapeuta ma jakiekolwiek wątpliwości, bo pacjent ma jakieś pytania, nie potrzebuje osobnej wizyty. Super. Rutynowo około 2 tygodni po zabiegu operacyjnym wykonujemy rentgen i oceniamy jeszcze dodatkowo stomię. No i później co 6 tygodni, później co 3 miesiące, a po zakończeniu pierwszego roku tych follow-upów oceniamy, spotykamy się z pacjentem co najmniej raz do roku.
I to mogę No powiedzieć, że bardzo zwiększa właśnie komfort i bezpieczeństwo pacjenta, tego, co on może sam wykonać, mając to poczucie, że lekarz wie, co się dzieje, w jakim procesie idziemy, że fizjoterapeuta ma ten komfort, który właśnie wprowadza cały czas też pacjenta w to, tak, że mogę Mhm. zapytać, albo jestem pewien, że jest okej, bo rozmawiałam z doktor Karoliną, jakby wiem, że dzisiaj to możemy zrobić. A ja wam jeszcze powiem, że one, pomimo tego, że pani doktor rozmawia z pacjentem, to one jeszcze między sobą rozmawiają, więc naprawdę jest tutaj takie... No, a potem jeszcze Kraków, Warszawa, nie? Jakby Tak, tutaj tak, wszystko tak. działa, to Mhm. prawda. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten pacjent może być spokojny. Ten 6 tygodni. Następnie pacjent wraca do domu, pacjent lub pacjentka wraca do swojego naturalnego środowiska domowego i super, bo może się skonfrontować teraz z życiem, czyli z tym, co rzeczywiście, co wypracowałem, co jeszcze mi brakuje być może w takim normalnym funkcjonowaniu, bo chciałbym coś zrobić więcej, ale nie wiem, jak to zrobić, albo nie wiem, nie jestem pewien. Dalej dostaje takie zalecenia do rehabilitacji, więc to nie odłącza go od świata rehabilitacji, tylko on kontynuuje w warunkach domowych w miejscu, w którym jest. No i później pojawia się ten właśnie long term, czyli pojawia się ten długofalowy okres rehabilitacji. Ten pacjent wraca do Krakowa po jakimś czasie na kolejny turnus rehabilitacyjny już po zabiegu. My tego pacjenta znamy sprzed. Widzieliśmy go w czasie 6-tygodniowego zabiegu, 6-tygodniowej rehabilitacji w szpitalu i przyjeżdża znowu. No i teraz mamy pacjenta, który nam mówi, to umiem, to mogę, a za to nie wiem, jak się zabrać. Albo na przykład, no nie jestem pewien, czy mogę spróbować. My sobie sprawdzamy, tutaj siła jest, tutaj siły jeszcze nie, tego bym jeszcze nie robił, ale to już jak najbardziej jest pani, pan gotowa. No i lecimy z rehabilitacją, czyli podkręcamy, tak? Znowu ta progresja obciążenia, progresja. To się super, że to się dzieje w centrum rehabilitacji, na rehabilitacji, a nie, że pacjent próbuje to zrobić też sam, bo znowu zwiększamy bezpieczeństwo, zwiększamy komfort. Więc mamy przed, 6 tygodni po, no i długofalowa rehabilitacja. I teraz znowu, być może dla takiej pacjentki, którą akurat teraz wspólnie prowadzimy, za kolejne pół roku znowu przyjedzie na kolejny tydzień czy tam 2, tak? W sensie to już się nie kończy. Ten pacjent tak naprawdę może przyjeżdżać do nas i tę długofalową rehabilitację kontynuować tak długo, jak ona jest mu potrzebna. A teraz pytanie, takie z ciekawości. Skoro mówimy o pacjentce, czy jak jesteś po integracji, to możesz założyć obcasy? No pewka. Znaczy, bez oseintegracji też się da założyć pewka. Bo mi się tak wydaje, że jak mam już lej i że to jest, wiecie, takie trudne, Można, są To- regulowane, tak? są regulowane tak. Wszystko tak. zależy od tego, od naszego protetyka, który z nami współpracuje. Dokładnie tak. Mm. No i też umiejętności pacjenta, jak sobie potrafi to doregulować, no bo to wiadomo, że się nie chodzi cały czas na obcasach, więc trzeba umieć regulować sobie z płaskiego na... Ale da się, no. To się też da. Są kobiety, które rutynowo proszą o to, żeby troszeczkę podwyższyć piętę w stopie, w protezie stopy, właśnie po to, żeby mogły sobie buty na jakimś drobnym obcasie nosić na co dzień. Ale jeżeli mówimy o kobietach, to jak mogę to tutaj dodać, no bo znowu doświadczenie moich pacjentek pokazuje mi, że przy amputacji na poziomie uda, to co te pacjentki jakby często, jeżeli nie mają tego leja, mogą go nie mieć, to przede wszystkim no, łatwiej zmieścić nogę w spodnie, to lepiej wygląda, łatwiej usiąść, no bo ten lej się nie podnosi. Już w takich sprawach przy wysokich amputacjach okres, jakby takiego typowo kobiece rzeczy, jeżeli nie mam tego leja, nie musi mi się tutaj gdzieś koło nogi plątać, jest po prostu łatwiej, wygodniej i przyjemniej. Tak z relacji moich pacjentek mogę to powiedzieć. Tak samo pacjenci z obustronną właśnie amputacją, których niezwykle trudno jest zaprotezować w 2 lejach, które gdzieś tam się stykają w okolicy intymnej i dużo łatwiej takim pacjentom, jeśli chcą używać protezy, właśnie funkcjonować z oseintegracją. Pani doktor była też na Ukrainie, Byłam kilka razy, zgadza się. bo tam jest jeszcze inny rodzaj pacjenta. Mówiąc o podwójnej integracji. Tak, rzeczywiście zorganizowałam kilka misji na Ukrainę, gdzie z zespołem rekonstrukcyjnym wyjechaliśmy. To było szczególnie w pierwszych latach wojny, kiedy nie było tak dużego doświadczenia na Ukrainie. Obecnie lekarze na Ukrainie mają fantastyczne doświadczenie w prowadzeniu pacjentów po amputacjach. Na Ukrainie jest ogromna ilość. I powstają tam w tej chwili całe ośrodki zajmujące się właśnie pacjentami nie tylko po amputacjach, ale zajmujące się pacjentami po amputacjach z oseintegracją. Z zespołem pana profesora Almuderisa wspólnie zakładaliśmy najpierwsze oseintegracje na Ukrainie, w Lwowie. Dziewczyny, to teraz podsumowując, gdzie pacjent,
który ma problem i czuje, że proteza lejowa nie jest dla niego, najlepiej, żeby szukał pomocy. Lepiej, żeby udał się na konsultację do dr Karoliny Siwickiej. Albo? Nie ma lokowania produktu, ale to jest w centrum Ale to rehabilitacji. najlepiej zacząć od doktora, czy można też przyjechać do was, bo my jesteśmy w Warszawie, wy jesteście w Krakowie, a my rozmawiamy, Tak, więc... my rozmawiamy, ale no kwalifikację zawsze będzie wykonywał lekarz i to Mhm. jakby od tego jest Karolina, żeby taką kwalifikację medyczną przeprowadzić. Ja mogę mieć podejrzenie, mogę pacjenta nakierować, więc mogę udzielić wszystkich informacji rzetelnie i merytorycznie, jak tylko potrafię. Natomiast ogólną kwalifikację, taką ostateczną decyzję należy do pani doktor Karoliny. Rzeczywiście decyzja o seintegracji jest decyzją chirurgiczną, natomiast jest to decyzja podejmowana w warunkach zespołu wielodyscyplinarnego. U nas w instytucie kwalifikuje wspólnie na jednej konsultacji w ciągu jednego dnia i psycholog, i fizjoterapeuta, i protetyk, i właśnie ortopeda. Natomiast to nie jest tak, że z pytaniami nie można przyjechać do Krakowa, tak? Nie, do Bo Krakowa można przyjechać zawsze, bo Kraków pięknym miastem jest. Szczególnie w kwietniu zapraszam na wszystkie wydarzenia, które są związane z miesiącem świadomości amputacji. Wszystkich pacjentów, tych po osteointegracji, przed osteointegracją, tych po amputacji i w leczeniu. Wszystkich zapraszamy do Krakowa. dlaczego o tym mówię? Bo u Agnieszki w Krakowie często na turnusie są inni pacjenci już na różnym etapie po Tak osteointegracji. jest. W rehabilitacji. W związku z tym pacjent, który przyjedzie do Krakowa i chciałby się dowiedzieć czegoś o osteointegracji, może też się dowiedzieć tego z pierwszej ręki właśnie od innych pacjentów, którzy akurat się rehabilitują. Nie zawsze pacjent, który jest w tej fazie ostrej w rehabilitacji u nas w instytucie, jest gotowy na to, żeby się podzielić swoim doświadczeniem. Nie zawsze jest tak, że w tym dniu, kiedy pacjent, który chciałby się czegoś dowiedzieć, będzie, będzie w tym samym dniu jakiś inny pacjent u nas w klinice, więc jest większa szansa na to, żeby porozmawiać z tak zwanym peer group właśnie w Krakowie. Dokładnie tak. Dziewczyny, to teraz wasz apel do osób, które boją się tej zmiany. Nie bój się zmiany. Do tego, Mm, do tej kamery. Karolina, to proszę. Znaczy, trudno apelować do pacjenta. Pacjent musi świadomie podjąć decyzję. Tak jak mówię, można przyjechać do instytutu, porozmawiać z całym zespołem, z protetykiem, z psychologiem, z fizjoterapeutą, z ortopedą. Można przyjechać raz, można przyjechać po raz kolejny, można się umówić na telekonsultację, można wielokrotnie się z nami kontaktować. Więc w różnych formach zawsze udzielamy pacjentom odpowiedzi na wszystkie trapiące ich pytania. Osteointegracja jest tylko jedną z metod zaopatrzenia pacjenta, więc pacjent może przyjechać i stwierdzić, że jednak nie jest to dla niego. Natomiast z doświadczenia wiemy, spośród pacjentów, którzy się podjęli tej osteointegracji, wielu pacjentów przyznaje się, że nie chciałoby już wracać do klasycznego leja, co nie znaczy, że lej jest zły. Zły lej jest zły, niedopasowany lej jest zły lub kikut, który nie jest możliwy do dopasowania leja, jest zły. Ale sama proteza lejowa nie jest złą protezą. W związku z tym i tak 99,9% pacjentów na świecie po amputacjach chodzi na zwykłej, klasycznej protezie lejowej. Osteointegracja jest tylko alternatywą do tego dla tych pacjentów, którzy sobie nie radzą w leju. A ja apeluję do wszystkich pacjentów po amputacji, żeby w ogóle odwiedzili też nasze centrum rehabilitacji, niezależnie w jakim etapie i momencie po amputacji są. Dlatego, że oprócz właśnie takiej specjalistycznej wiedzy, którą mamy już z wiedzy naszych pacjentów, mamy też właśnie o tym, o czym powiedziała Karolina, przykłady naszych pacjentów, którzy przychodzą, są w rehabilitacji ambulatoryjnej, więc można ich spotkać w centrum, można z nimi poćwiczyć na sali, można z nimi porozmawiać. Zachęcam do brania udziału właśnie w aktywnościach Miesiąca Świadomości Amputacji, bo tam też można spotkać pacjentów po integracji i też można z nimi porozmawiać. Więc jeżeli miałabym o coś apelować, to zapraszam do kontaktu, zapraszam do nas. No to ja powiem, kończąc patrzę na czas,
Bardzo długi podcast, słuchajcie, bo chyba pobiliśmy rekord. Te panie dużo mówią, uwielbiają mówić i naprawdę mają otwarte głowy i serca i zapraszam was wszystkich właśnie do skontaktowania się, a jeśli uważasz, że ten odcinek może komuś pomóc, to po prostu podaj go dalej. Dziękuję, drogie panie. Dziękuję bardzo. uprzejmie.